Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W internecie jest sporo filmów na temat takiego pistoletu Lockpick Gun, który bardzo szybko otwiera zamki, kłódki. Postanowiłem, że trzeba to przetestować, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest jakaś ściema. Więc taki pistolet do mnie z Chin dotarł w takim pudełeczku, doniu. Taki pistolet do mnie dotarł i przetestujemy, czy rzeczywiście ten pistolet jest w stanie tak szybko otwierać kłódki, wkładki zamków. Zobaczymy. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką będziemy potrzebować, to oczywiście rozłożyć ten zestaw i zobaczymy, czy to rzeczywiście jest coś warte, czy to jest jakaś ściema. Szczerze, sam w to do końca nie wierzę, no ale sprawdzimy to. Co tu w zestawie jest? Jakieś końcówki. I to jest ten pistolet z Chin, który niby otwiera szybko zamki. Nie ma żadnej instrukcji, więc co my tutaj mamy? Tu jest pokrętło, o którym będziemy pewnie decydować się, jak daleko ma zajść ten mechanizm tutaj. Czyli czy ma bardziej skakać, czy mniej skakać, tak? Tutaj kręcimy tym elementem. I widzicie, mały skok. O, i duży skok. No dobra, sprawdzimy sobie to w praktyce. Co my tutaj mamy w zestawie? Widzę, że mamy napinacz. Napinacz to jest ten element taki, który wkładamy w zamek, czy też w kłódkę i pod napięciem delikatnym całego mechanizmu bębnowego, bębenka, wtedy dopiero mamy naciskać tutaj przycisk. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy w zestawie. W zestawie mamy kilka końcóweczek do tego pistoleta. Ciekawe, czy to zadziała. 7 sztuk, zobaczcie, różne. Więc sobie tutaj je poukładamy. Tu są te różne końcówy. Wykorzystamy najprostszą i spróbujemy to jakoś ogarnąć. O, w ten sposób. Ciekawe, czy to zadziała. Więc bierzemy sobie najprostszą opcję. Jak to się tu montuje? Tutaj, w to miejsce. Bierzemy sobie śrubokręt, delikatnie odkręcamy, jak rozumiem, podobnie jak grot w lutownicy. W ten sposób będziemy strzelać, więc tak, wsuwamy. O, tu, ciach, jest już i dokręcamy. W komplecie nie ma żadnego śrubokręta ani klucza do tego, więc bierzemy jakiś po prostu śrubokręt płaski lub krzyżak. I dokręcamy, tak żeby to wszystko było stabilne. Tu są jak wszystkie śrubki, pod spodem cały mechanizm, ale postarajmy się też sprawdzić, czy są dokręcone, bo kawałek świata tapaka szła. Ok, przetestujmy teraz ten nasz zestaw. Najpierw z kłódką, tutaj taką żeliwną treningową. No, będzie dosyć dobrym pomysłem na początek. Sprawdźmy klucz, sprawdźmy, czy działa. Wszystko działa jak trzeba. Ile mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinów na sprężynach, które klucz ogarnia. Ok. I co teraz? Bierzemy napinacz z zestawu, wkładamy sobie tutaj. Proszę bardzo, hop. Napinamy w dół, nawet z utrudnieniem, nie będziemy brali żadnego imadła. I co? I wkładamy teraz. Zobaczymy, czy to działa. Wkładamy do końca. Ciach. No i co? I naciskamy. Cały czas mamy napięte, bo chcemy otworzyć kłódkę. Tu widzę, że już za wysoko jedno poszło, więc na pewno się nie da otworzyć, więc popuszczam. I jeszcze raz. Może ten napinacz jest za gruby tutaj. Zaraz zobaczymy. Chyba ten napinacz jest za gruby, bo tutaj cały czas wychodzi ten bolec. Więc weźmy może jakiś inny napinacz. Taki troszeczkę cieńszy.
Może ten będzie dobry. Ok, mamy. Ten wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Ok, wkładamy. Znowu ten jeden tu wychodzi. To nawet dobrze, czyli dobra kłódka. O, udało się. Czyli wychodzi na to, że osoby, które w internecie robią te filmiki, że to raz, dwa, trzy i od razu otwiera, to już pewnie potrenowały trochę to urządzenie. Ja tu teraz na świeżo, że tak powiem, do tego podchodzę. Jak do jeża. Ale da się, rzeczywiście się da. Da się otworzyć kłódkę. No dobra, sprawdźmy inną kłódkę. Taką kłódkę treningową. Ciach. Z pałąkiem na sprężynie tutaj. Ok. Zobaczmy, czy też się da. Napinacz. Proszę bardzo. Napięte. I zobaczymy, czy się da. Albo się nie da. Wkładamy do końca i naciskamy. Mnie nie bardzo to poszło. Jeszcze raz od nowa. Wkładamy. Do tej kłódki troszeczkę inny napinacz damy. Może ten z zestawu będzie dobry do tej. Jest dosyć gruby, więc chyba nie, ale sprawdźmy. Mocno napinamy i lecimy. Średnio mi to jakoś idzie. Od nowa. Ale wyrównuję, jak widzicie. Więc już jestem gdzieś pewnie blisko. O, poszło. Dobra, to jest kwestia doświadczenia, wychodzi na to. Czyli pewnie teraz za każdym następnym razem będzie mi już szło to trochę lepiej, ponieważ tak jakby palce się już przyzwyczają, a ja już mniej więcej będę znał ten dryk, jak to chwycić. Sprawdzamy jeszcze raz. Wkładamy, hopla, igiełkę z tego Lock Picking Guna. O, proszę bardzo. Sprawdzamy. O, już poszło. Zobaczcie. Rzeczywiście to urządzenie działa. Rzeczywiście to urządzenie działa i to dosyć szybko. Spróbujemy jeszcze tutaj. Mamy taką wkładkę. Wychodź. Czy rzeczywiście pójdzie tutaj też tak fajnie? Bierzemy sobie, włożymy napinacz. To będzie ciężej utrzymać, ale spróbujemy. No, takie okrągłe to jest, wiecie. Mógłbym wziąć w sumie i madło, ale sprawdźmy tak, czy się da. O, poszło. Rzeczywiście. To urządzenie działa. Rzeczywiście działa. No dobra, jak widzicie, tutaj nie trzeba nikogo przekonywać, że to rzeczywiście działa. Do takich standardowych wkładek, czy też kłódek, to rzeczywiście działa. Kwestia pobawić się tym chwilę, no może 5-10 minut i w tym momencie już będziemy widzieć, czuć ten, w jaki sposób ten nóż wsadzić, żeby to zadziałało rzeczywiście. No i nie można zapomnieć oczywiście o napinaczu,
który wkładamy od dołu, można też ewentualnie od górnej części. Dobra, to rzeczywiście działa. Trochę byłem zdziwiony, bo liczyłem na to, że to nie będzie działać, a to rzeczywiście działa. Jest to narzędzie takie dla lockpickera spore ułatwienie. No nic, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, dajcie znać, co myślicie na temat takiego wynalazku. No kurde, działa. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć Wam.